Hej, witam was na kanale Hicar. Z tej strony Michał i zapraszam na test Toyoty Corolli Cross. Na początku przepraszam was za niezbyt urodziwe miejsce nagrania, ale jak widzicie zima uderzyła, więc chcąc pokazać wam czyste auto, musiałem znaleźć miejsce przy myjni i na szczęście się udało. Ale dobra, najważniejsza jest dzisiaj nasza główna bohaterka. Corolla Cross zadebiutowała na rynku w Azji już w 2020 roku, aby rok później trafić do USA i w następnym roku, czyli w 2022, zawitać do Europy. Jest to kolejny model Toyoty, tym razem stworzony dla tych, dla których RAV4 jest za duża do miasta, a CHR za mały w środku i za bardzo awangardowy. Jak widzicie, Corolla Cross ma zdecydowanie bardziej zachowawczy design, ale zacznijmy jak zwykle od koloru. Jest to perłowy biały lakier o nazwie Platinum White Pearl, a cała paleta kolorów jest raczej stonowana. Z przodu Corolla Cross podoba mi się najbardziej. Mamy duże i szerokie reflektory, ogromny grill i srebrną listwę w dolnej części. Profil jest taki bardzo klasyczny. Są relingi, chromowana listwa w górnej linii okien przechodząca w ładny napis z nazwą modelu na słupku C, ogromne dwukolorowe lusterka, a także plastikowe nakładki na nadkola i progi. Pod progami mam tutaj też akcesoryjne stopnie, które są kompletnie niepotrzebne. Raz, że nie wchodzi się tutaj tak wysoko, aby potrzebna była w tym pomoc, a przy normalnym wsiadaniu wystają one tak mocno, że trudno jest o nie nie zahaczyć, i mimo, że drzwi zakrywają progi, to na tych stopniach zbiera się jeszcze więcej brudu. Bez sensu, nie dokupujcie ich. Zostały nam jeszcze koła, na które składają się ładne, srebrne felgi 18-calowe z oponami 225/50. W podstawowej wersji mamy 17, które już nie wyglądają tak dobrze. Tył jest według mnie najsłabszym punktem Corolli Cross. Spoiler jest tutaj symboliczny. Światła wyglądają zwyczajnie. Jest to taki fajny akcent z nazwą modelu na czarnym plastiku, a także srebrna dokładka. Na szczęście nie ma tutaj atrap wydechu, który jest jeden pod zderzakiem i tak dziwnie wystaje w jego wcześniejszej części. System bezkluczykowy działa standardowo, czyli otwieramy przez wsunięcie ręki za klamkę i zamykamy przez dotknięcie wznaczonego na klamce miejsca. Wymiarami Corolla Cross plasuje się idealnie pomiędzy CHR-ką a RAV4, oprócz rozstawu osi, który jest identyczny jak w CHR-ce, a prześwit zaledwie 16 cm też nie jest imponujący. Imponująca jest za to masa własna, która zaczyna się zaledwie od lekko ponad 1400 kg, a na pokładzie mamy już cały układ hybrydowy. Takie wymiary przekładają się na bagażnik o pojemności 436 litrów z zapędem na przednią oś, a w wersji AWDI jest to tylko 390 litrów. Sam bagażnik jest fatalnie plastikowy, ale przynajmniej ma dwa haczyki i takie wnęki po bokach. Próg wyładunkowy jest tutaj spory, a pod podłogą widzimy mnóstwo mniejszych skrytek. Roleta nie ma żadnych prowadnic i nie mieści się też pod podłogą. Oparcia kanapy możemy złożyć w proporcjach 1/3 do 2/3, sięgając z bagażnika. Pojemność wzrasta wtedy do około 1300 litrów i tworzy się ogromny uskok. Na plus jednak, że pasy nie będą się plątały. Pod klapą widzimy jeszcze taką ciekawą grafikę przypominającą samochód. Jeśli wiecie co to dokładnie jest, to dajcie znać w komentarzu. Z poziomu klapy możemy zamknąć też centralny zamek. Zanim przejdziemy na kanapę, posłuchajmy jeszcze dźwięku zamykania drzwi. Zarówno z przodu, jak i z tyłu jest solidnie. Drzwi otwierają się bardzo szeroko, dzięki czemu bez problemu możemy zająć miejsce z tyłu. Mam 1,72 m i siedząc sam ze sobą mam spore miejsce na kolana, pod fotelem opuszczonym maksymalnie jest dużo miejsca na buty,
Nad głową mam tak 4 palce wolnej przestrzeni, ale popatrzcie, jak dużo zabiera jej szklany dach. W dodatku możemy też delikatnie wyprostować oparcie. Tunel centralny jest szeroki, ale niski i na środku można w miarę wygodnie siedzieć. Kanapa jest delikatnie wyprofilowana. Są wejścia Isofix. Zagłówki regulują się w takim stopniu, a na środku otwierany miękki podłokietnik z uchwytami na kubki. Drzwi są bardzo słabo wykończone. Mnóstwo twardego plastiku z plastikową klamką. Trochę skóry na podłokietniku z małą ilością pianki pod nią. I więcej twardego, szarego plastiku. Ciekawe, za to są te kolejne uchwyty na kubki, ale zastępują one po prostu kieszenie na dole. Tył fotela jest miękki, gazetownik tylko w fotelu pasażera, na środku nawiewy i 2 wejścia USB-C. Przejdźmy do przodu, gdzie wita nas bardzo wysoka pozycja za kierownicą. Siedzimy tutaj już jak w typowym SUV-ie z segmentu wyżej. Zresztą popatrzcie, jak wysoko zamocowany jest fotel w stosunku do podłogi. Fotel kierowcy regulowany jest elektrycznie w 8 kierunkach z regulacją podparcia lędźwiowego w jednej płaszczyźnie, a fotel pasażera manualnie, jednak nie ma nawet regulacji wysokości, co jest dużym niedopatrzeniem. Przynajmniej jest regulacja wysokości mocowania pasa. W wersji Premier Edition dostajemy tapicerkę skórzaną, w części naturalną z perforacją, a w niższych wersjach jest to tapicerka w pełni materiałowa. Oparcie jest przyzwoicie wyprofilowane, siedzisko już trochę gorzej, a także jest za krótkie i przez długi czas siedziało mi się tutaj bardzo niewygodnie. Dopiero po kilkudziesięciu kilometrach pomogło albo delikatne zmienienie ustawienia fotela, albo po prostu przyzwyczaiłem się i było już w porządku. Ale zwróćcie na to uwagę przy testowaniu tego modelu. Deska rozdzielcza wygląda bardzo prosto, jak to przystało na Corollę. Tak naprawdę najbardziej w oczy rzuca się ten wystający duży ekran multimediów. Ale zacznijmy od kierownicy, znanej już bardzo dobrze z innych modeli Toyoty, jak RAV4 czy Camry. Jest ona skórzana, całkiem miękka i dobrze trzyma się w dłoniach. Ma też sporo fizycznych przycisków i wygląda 100 razy lepiej od tej z BZ4X. Za kierownicą znajduje się ekran nowych zegarów cyfrowych o przekątnej 12,3 cala, debiutujących właśnie w Corolli Cross. W końcu Toyota poszła z duchem czasu i wprowadziła mocno rozbudowany system, który działa bardzo szybko i ma ładne grafiki. Mają one 3 typy wyświetlania danych, a także możemy wybrać ich 4 różne style. W dodatku są one wysoce konfigurowalne i możemy zapisać 3 różne zestawy, w których wybieramy, co chcemy wyświetlać po lewej stronie, na środku, a także po prawej. Chociaż dalej nie rozumiem, czemu nie można mieć więcej niż jednego licznika spalania. I wyświetlają one również wskazówki z nawigacji podłączonej przez CarPlaya. Na środku znajduje się ekran głównych multimediów o przekątnej 10,5 cala z fizycznymi przyciskami do audio. Ma on bardzo dobrą rozdzielczość i już ten nowy system, który działa szybko, widzieliście go u mnie na przykład w filmie z Aygo X czy nawet z Lexusem RX. Jest on bardzo przejrzysty i prosty w obsłudze, ale brakuje takiego ekranu głównego z kilkoma elementami naraz. Wiecie, na przykład kafelek z nawigacją, audio i przepływem energii. Jak widzicie, mój egzemplarz nie miał też wykupionej usługi nawigacji, która aktualizuje się przez internet.
Nie jest to jednak problemem, bo system obsługuje oczywiście połączenie Apple CarPlay i Android Auto. CarPlay wyświetla się na pełnym ekranie, a połączenie jest bezprzewodowe. Jeśli chodzi o audio, to mam tutaj standardowy zestaw z 6 głośnikami, który gra naprawdę przyzwoicie jak na podstawowe audio. Jest solidnie, ale nie oczekujcie fajerwerków. I teraz uwaga, uwaga, w końcu Toyota to zrobiła. Tak, nowe kamery 360 stopni. W końcu nie wygląda to gorzej niż zdjęcia z tych starszych telefonów jeszcze z klawiaturą. Teraz mają one naprawdę świetną jakość, stojąc na tej samej półce co kamery w nowych Mazdach. Lepsze widziałem na razie tylko w DS-ie 4. Linie skręcają się wraz z ruchem kierownicy, a w trakcie manewrowania system dokleja także obraz i widzimy, co jest pod nami. Poniżej znajduje się fizyczny panel dwustrefowej automatycznej klimatyzacji z pokrętłami, który jest przejrzysty i prosty w obsłudze. A niżej osobno mamy bardzo dobrze znane od lat przyciski do podgrzewania kierownicy i foteli. Pod nimi jest półka na telefon z ładowarką indukcyjną, a na tunelu centralnym kilka przycisków, m.in. od zmiany trybów jazdy, któremu towarzyszy taka ładna animacja na zegarach, i auto hold, który musimy włączyć po każdym uruchomieniu auta. No i jest też oczywiście lewarek bezstopniowej automatycznej skrzyni biegów ECVT z trybem B, czyli zwiększonej rekuperacji. Nad lewym kolanem kolejne przyciski funkcyjne, tak jak na podsufitce, z tymi do otwierania zasłony szklanego dachu. Corolla Cross wykończona jest słabo, jak na swoją cenę. Na górze jest wszędzie twardy plastik, srebrna listwa i sporo miękkiego materiału przed pasażerem i na środku. Jednak po lewej stronie jest on już zupełnie twardy. Tunel centralny również całkowicie twardy i ma niepotrzebnie dużo piano black. Na szczęście podłokietnik jest naprawdę miękki, ale nie ma regulacji położenia. Przednie drzwi wykończone są o tyle lepiej od tylnych, że w ich górnej części mamy lekko uginający się plastik i być może troszkę więcej pianki pod skórą, ale poza tym wszędzie twardo. Zobaczcie, jeszcze schowki i idziemy pod maskę. Na moment nagrywania testu gama silnikowa Corolli Cross jest tak uboga, jak tylko może być. Mamy jeden zespół napędowy, czyli dwulitrową hybrydę już piątej generacji, będącą rozwinięciem znanej już bardzo dobrze wersji 184-konnej. W przyszłości dojdzie jeszcze ulepszona wersja hybrydy 1.8 o mocy 140 koni mechanicznych, ale na ten moment możemy tylko wybrać, czy chcemy napęd na przód, czy dodatkowy silnik elektryczny na tylnej osi, gwarantujący funkcjonalny napęd na 4 koła. W obu wersjach oznacza to moc 197 koni mechanicznych i maksymalny moment obrotowy spokojnie ponad 300 Nm.
Nie nagrałem osobno dźwięku silnika i wydechu, bo naprawdę nie ma czego słuchać. Nie zmieniło się nic od wersji 184-konnej, więc przejdźmy od razu do próby 0-100. Toyota deklaruje, że Corolla Cross z tym układem napędowym do setki przyspieszy w 7,6 sekundy. Zobaczcie, jaki poglądowy czas udało mi się osiągnąć. Jak widzieliście, udało mi się wyrównać deklarowany czas, mimo mokrej nawierzchni i uślizgu kół na początku, ale nawet uwzględniając przekomanie licznika, nie przekroczył on 8 sekund. Jest to oczywiście bardzo dobry wynik, ale same odczucia z dynamiki tego układu napędowego są jeszcze lepsze. W piątej generacji hybrydy i jej dwulitrowej wersji został dokładnie taki sam silnik spalinowy o mocy 152 koni mechanicznych, która jednak jest dostępna przy delikatnie niższych obrotach silnika, a wzmocniony został silnik elektryczny, który teraz ma 112 koni mechanicznych i moment obrotowy 206 Nm. Faktycznie czuć, że Corolla teraz częściej używa silnika elektrycznego, nawet przy mocniejszym rozpędzaniu się. W dodatku dzięki bezstopniowej skrzyni biegów reakcja na gaz jest fantastyczna i od razu do akcji wkracza silnik elektryczny, aby po chwili dołączył się silnik spalinowy. Tryb Sport być może jeszcze delikatnie poprawia reakcję na gaz i sprawia, że silnik spalinowy włącza się częściej i szybciej. Oczywiście przyspieszeniu towarzyszy nieprzyjemny dźwięk silnika, który utrzymywany jest na wysokich obrotach, ale dzieje się tak tylko przy kickdownie. W innych przypadkach to nie przeszkadza. A tak porównując go do bezpośredniego konkurenta, którym niedawno jeździłem, czyli Nissana Qashqai'a w wersji e-Power, to mi przyjemnie jeździło się tą Corollą Cross. Zespół napędowy wydaje się tutaj bardziej dopracowany, bardziej dynamiczny i po prostu dla mnie sposób jego pracy i działania jest przyjemniejszy. Tym bardziej, że przy mojej jeździe i standardowych pomiarach Toyota zużywała też mniej paliwa. W mieście osiągałem wyniki 4, 5 do niecałych 7 litrów przy krótkiej dynamicznej jeździe na zimnym silniku, ale potrafiłem też zejść do 3,5 litra czy nawet 2,1 litra na 100 km, a to wszystko w warunkach pogodowych trochę gorszych od tych podczas testu Qashqai'a. Uśredniając, po mieście Corolla Cross zużywała mi 4,5 litra na 100 km, tyle samo przy 90 km na godzinę, a przy 140 spalanie rosło już do 8 litrów. Tutaj macie jeszcze moje wyniki z dwóch troszkę dłuższych tras, a z całego testu i przejechania prawie 400 km spalanie wyniosło 5,5 litra na 100 km. Warto też zaznaczyć, że nie jeździłem w trybie B skrzyni biegów, ponieważ wtedy przy zwolnieniu robiło się dla mnie za głośno i przeszkadzał mi ten dźwięk. Zobaczmy teraz, jak Corolla Cross poradzi sobie na nierównej drodze. I jest naprawdę bardzo dobrze. Mamy tutaj w pełni standardowe zawieszenie, bez żadnej regulacji sztywności, które działa naprawdę świetnie. Super wybiera ono nierówności, znaczy czujemy, że one są, ale Corolla przejeżdża przez nie niewzruszona i w pełni stabilna. Układ jezdny jest tutaj bardzo dojrzały i mocno przypomina RAV4. Daje poczucie takiej solidności. Tak samo jak RAV-ka, Corolla Cross radzi sobie zadziwiająco dobrze na zakrętach. Oczywiście nie chodzi mi o sportową jazdę, ale o pewne i stabilne pokonywanie zakrętów, nawet z wyższą prędkością. Wyjedźmy teraz na autostradę.
Tutaj, mając w pamięci RAV4, spodziewałem się, że będzie bardzo źle, a o dziwo aż tak nie było. Oczywiście nie mogę powiedzieć, że Corolla Cross jest dobrze wyciszona, bo byłoby to po prostu kłamstwo, ale jest tak przeciętnie. Najgłośniej jest od podwozia, gdzie słychać zdecydowanie za dużo, a szumy opływowe są prawie akceptowalne. Niemniej, jeśli robicie sporo tras autostradą i zależy wam na wyciszeniu, to poszukajcie wśród konkurentów. Wraz z Corollą Cross zadebiutowały też nowe systemy asystujące Toyota Teammate. W ich skład wchodzi tempomat adaptacyjny, który działa świetnie. Jadąc te dwie trasy po 70 km nie popełnił on żadnego błędu. Bardzo płynnie zarówno zwalnia, jak i przyspiesza i nie jest nerwowy. Odczytuje on też ograniczenia prędkości, ale jak to każdy tego typu system popełnia czasem błędy i sugeruje nam zmianę naszej prędkości jednym kliknięciem do tej obowiązującej. Bardzo dobrze działa też system utrzymujący na środku pasa ruchu. Tak jak tempomat, działa on bardzo płynnie i nie robi gwałtownych ruchów kierownicą. Czasami ma problemy, jeśli przez dłuższy czas zamiast namalowanej linii jest krawężnik. Ale mój test szykany zdał świetnie i to pomimo trudnych warunków. Przejdźmy teraz do ujęć nocnych. Po otwarciu auta totalna ciemność. Włącza się tylko oświetlenie wnętrza. Bagażnik jest mocno podświetlony lampką LEDową. Tak jak cały środek, w którym jednak mogłoby być trochę jaśniej. A tak prezentuje się wnętrze po odpaleniu. Z tyłu podświetlone są tylko wejścia USB na środku. Z przodu dobrze widoczne zegary, na kierownicy wszystko podświetlone, tak jak nad lewym kolanem. Na drzwiach niepodświetlone przełączniki do sterowania szybami pasażerów, na szczęście jest taka niebieska poświata, która trochę pomaga. Przestrzeń na nogi niepodświetlona, a na środku wszystko ładnie widoczne. Kamera 360 radzi sobie bardzo dobrze, chociaż śnieg na pewno w tym pomaga. Pod podłokietnikiem ciemno, a w schowku przed pasażerem lampka LEDowa. Na podsufitce wszystko dobrze widoczne, a lusterko oświetlone LEDem. Mamy tutaj też lekkie oświetlenie ambientowe, w drzwiach niebieski pasek, a na środku białe oświetlenie półki na telefon i uchwyty na kubki. Na zewnątrz, z przodu widzimy oświetlenie Full LED ze świetnie wyglądającym dynamicznym kierunkowskazem, składającym się z takich 4 segmentów. Na lusterku również LEDowy kierunkowskaz, a z tyłu lampy LEDowe, jednak ze światłami funkcyjnymi, w tym kierunkowskazem na żarówkach. Na szczęście tablica podświetlona LEDem. Tak świecą reflektory na postoju, które jak na to, że mają manualną regulację poziomowania, czego naprawdę nie rozumiem w tak drogim aucie, świecą naprawdę dobrze. Szerokość jest przyzwoita, tak samo jak wysokość wiązki, również świateł drogowych. Tak prezentują się one podczas jazdy nieoświetloną drogą. I tutaj śnieg też trochę pomaga, ale jak widzicie radzą sobie one całkiem dobrze. Jednak jak to światła z manualnym poziomowaniem, światła drogowe nie świecą tak mocno i daleko, jakbyśmy tego oczekiwali w tym segmencie. Mają one oczywiście system automatycznego przełączania pomiędzy światłami drogowymi a mijania, który w większości przypadków działa dobrze, ale czasami zdarzały mu się błędy, które mogły być spowodowane przez pogodę, ale musiałem wtedy sam interweniować i wyłączać światła długie.
Tak prezentują się one na autostradzie. Na nagraniu niestety za dużo nie widać przez deszcz, ale nie mam do nich więcej uwag. Porozmawiajmy teraz o cenie. Cennik Corolli Cross jest bardzo prosty. Ceny zaczynają się od 153 000 zł za wersję Comfort z napędem naprzód. Dopłata do wersji Style to 13 000, a do wersji Premier Edition kolejne 18 000. W każdej wersji wyposażenia możemy też wybrać napęd AWDI za 10 000 zł. Tak wygląda bazowa wersja Corolli Cross. Mniejsze felgi i podstawowe światła, a w środku brak podgrzewania foteli i kierownicy. W kontraście tak prezentuje się najdroższa wersja z pełnym wyposażeniem i skórą w środku, z dachem panoramicznym i audio JBL, której cena wynosi aż 209 000 zł. Według mnie nie jest to samochód wart aż takich pieniędzy, ale wersja Style, która różni się tylko brakiem skórzanej tapicerki, wraz z pakietem Tech za 172 000 zł to dobra oferta. Przechodząc do podsumowania, Corollą Cross jeździło mi się zaskakująco dobrze. Naprawdę nie spodziewałem się tego po wstępnych informacjach o tym aucie, czy nawet pierwszych filmach i testach innych twórców. Oczywiście jest tutaj wiele rzeczy, które są typowo toyotowskimi oszczędnościami, jak słabe wyciszenie, tylne kierunkowskazy na żarówce, brak samopoziomowania reflektorów, czy brak regulacji wysokości fotela pasażera, albo słabe materiały użyte we wnętrzu. Ale za to dostajemy ten rewelacyjny i dynamiczny układ hybrydowy piątej generacji, niesamowicie niskie spalanie, poprawione wszystkie ekrany i multimedia włącznie z kamerą 360, świetne zawieszenie i niekwestionowaną solidność Toyoty. To wszystko sprawia, że jest to po prostu bardzo porządny samochód do użytkowania, a cena 170 000 za optymalną wersję jest wysoka, ale w obecnych czasach niestety akceptowalna i rynkowa. Także dzięki za oglądanie. Zachęcam Cię do zostawienia subskrypcji, aby mógł testować dla Was coraz więcej różnych marek. Czekam w komentarzach na Twoją opinię odnośnie Toyoty Corolli Cross, a jeśli podobał Ci się ten test, to możesz zostawić łapę w górę i słyszymy się w następnych filmach. Bye!